Dzień dobry, z tej strony Ola. Dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga z ogrodu. Będę się plątała, krzątała po ogrodzie. Poprzecinam sobie troszeczkę bylin, przekwitniętych kwiatostanów roślin cebulowych. Pokażę Wam nową rabatę, nad którą ostatnio pracowałam i może na końcu wspomnę w ogóle, co ostatnio zaprzątało moją głowę i czym kierowałam się zakładając ten kanał i co chciałabym na tym YouTubie osiągnąć. Zapraszam na ten odcinek. Może zacznę w ogóle od tej rabaty tutaj. To jest rabata, nad którą pracowaliśmy z mężem w trakcie majówki. Ja Wam jej nie pokazałam, bo po prostu powiem Wam szczerze, że nie miałam czasu. Działo się tutaj w ogrodzie bardzo dużo. Ja starałam się Wam coś nagrywać, w międzyczasie sobie coś powolutku działałam. Poodsuwałam tutaj domki z murarkami, bo wyobraźcie sobie, że mieliśmy atak szerszeni. I dużo tutaj tych kokonów murarek niestety została uszkodzona, ale skorzystałam z okazji, jak już przestawiliśmy tutaj te domki, no to ja mogłam wkroczyć i podpowiązywać troszeczkę tutaj te moje powojniki, dlatego że no one te długie pędy już mają, takie no naprawdę spore, zakończone tutaj pączkami, stają się takie bardzo chwiejne. Szkoda by mi było, gdyby się powyłamywały. Natomiast one już tutaj rosną chyba 3. albo 4. rok i dopiero teraz widzę ich taką masę, jaką potrafią w ogóle zbudować. Widzę, że te pędy stają się coraz grubsze i faktycznie z roku na rok stają się takie silniejsze, mocniejsze i na pewno to będzie również wpływało na ich takie obfitsze kwitnienie. Ja Wam w filmie o pielęgnacji powojników mówiłam, że właśnie będziemy z mężem dorabiać tutaj to przęsło ogrodzeniowe, tak żeby akurat w tym miejscu raz, że przedłużyć rabatę, a dwa, przysłonimy sobie troszeczkę warzywnik, dlatego że warzywnik w tym momencie spełnia inne funkcje, a na pewno nie warzywnika. Trwają tutaj przebudowy, niestety brakuje nam troszeczkę czasu pomiędzy innymi takimi obowiązkami i pomiędzy innymi pracami w ogrodzie. Staramy się tak z doskoku co parę dni przychodzić i działać w tym miejscu. Ja pewnie będę robiła jeszcze na ten temat odcinek, bo zrobiłam już sobie taki wstępny plan na ten cały warzywnik. Rezygnuję z części warzyw, ponieważ po prostu nie znam się na ich uprawie. Zajmuje mi to trochę za dużo przestrzeni, za dużo czasu, a na miejscu tych warzyw mogłabym posadzić fajne zioła, fajne rośliny, które później mogłabym wykorzystać właśnie w takiej domowej apteczce, do takich zimowych herbat, dlatego chciałabym się skupić właśnie na takich gatunkach i odmianach, których mi ta w ogóle pielęgnacja wychodzi. Tutaj wszystkie powojniki rosną właśnie w takich kolorach błękitnych, więc ja sobie tutaj już nie chciałam mieszać dodatkowych kolorów. Posadziłam 2 powojniki późno kwitnące, czyli takie, które również przycinamy bardzo nisko. Ja już Wam to opowiadałam, że takie powojniki w moim ogrodzie sprawdzają się najlepiej, ponieważ one nie chorują tak na uwiąd, ale zostawiłam sobie tutaj takie jedno miejsce puste. Może wiosną posadzę sobie jakiegoś fajnego powojnika, takiego wcześnie kwitnącego, żeby oprócz tulipanów, które również mam w planach tutaj posadzić, żeby jednak coś jeszcze na tej rabacie kwitnącego wiosną było, żeby nie musiała tutaj czekać do tego maja i czerwca do tych kwiatów. Natomiast jeszcze się z tą decyzją wstrzymałam. Ja kupiłam sobie tutaj 2 odmiany powojników. Jeden powojnik to jest odmiana Emilia Plater, jest to również powojnik z tej grupy Viticella, natomiast drugi powojnik jest to już Morning Sky. On podobno charakteryzuje się również takim obfitym, silnym kwitnieniem i te kwiaty są właśnie w takim kolorze błękitnym, lekko fioletowym. Natomiast teraz chciałabym się skupić tutaj na obsadzeniu tej części. Mam tutaj miejsce zostawione, tak jak Wam na początku wspomniałam, na powojnika, którego jeszcze nie wiem, czy kupię, więc teraz, żeby wykorzystać to miejsce, żeby coś tutaj kwitło i ta ścianka nie była taka pusta, posadzę sobie aminki, które wysiewałam i kosmosy. W takiej fajnej odmianie aprikot, one są takie brzoskwiniowe, więc fajnie by się wybijały z tych właśnie błękitów, fajnie by pasowały do tej róży Bathsheba. Mam nadzieję, że to połączenie z tymi hibiskusami da jakiś taki fajny efekt.
dobrze, słuchajcie, trzeba trochę odpocząć w cieniu, bo jest naprawdę bardzo gorąco, jest prawie 30 stopni, znaczy w słońcu jest na pewno więcej, zdecydowanie więcej. Dodatkowo ta wilgoć paruje z tej gleby i robi się taka temperatura i ta wilgotność jak w takiej motylarni albo w lasach tropikalnych, więc jest już nieprzyjemnie pracować na dworze, więc może sobie właśnie zrobię przerwę i poopowiadam Wam co nieco. Mi się tą rabatę udało od razu wyściółkować korą, od razu po posadzeniu właśnie tych kosmosów i aminków. Chcę właśnie tą wilgoć w glebie jak najdłużej zatrzymać, więc przykryłam ją tą ściółką i powiem Wam, że zdecydowaliśmy się właśnie z mężem w tym roku na wyłożenie tych linii kroplującej ze względu na te susze. Ja Wam już nieraz mówiłam, że z jednej strony się cieszę, a z drugiej nie cieszę, że mamy tą glinę w ogrodzie, bo ciężko mi jest sadzić rośliny. Ja muszę bez przerwy tą glinę rozluźniać. Ta metoda no-dig w moim przypadku w ogóle się nie sprawdziła. Straciłam przez to bardzo dużo roślin. Dodatkowo mamy ten teren na spadku i o ile glina jest takim naturalnym rezerwuarem wody i faktycznie te rabaty tę wilgoć po takich opadach deszczu utrzymują dłużej, to w przypadku, kiedy ta glina wyschnie na taką skałę, w ogóle nie mogłam podlewać ogrodu punktowo, bo po prostu ta woda z grawitacją spływała tam, gdzie jej było najwygodniej i ta woda w ogóle nie zostawała przy korzeniach, przy roślinach. Dzięki tym liniom ja naprawdę mogę sobie po pierwsze odpocząć, bo jest to naprawdę ułatwienie i taka wygoda, nie ukrywam. Z drugiej strony te kropelki powolutku właśnie te kropelki powolutku sobie lecą, spływają prosto pod korzenie tej rośliny. Dzięki temu ta skała, ta wyschnięta glina cały czas przyjmuje tą wilgoć powolutku i faktycznie ma to egzamin, ale nie myślcie sobie, że ja te linie wyłożyłam po to, żeby codziennie ich używać. My naprawdę posiłkujemy się głównie deszczówką. Owszem, odpaliliśmy w tym roku, można tak powiedzieć, włączyliśmy w tym roku wodę z wodociągu raz, żeby podlać te nowe rabaty, moje nowe nasadzenia, bo inaczej po prostu nie utrzymałabym tych świeżo posadzonych roślin. Natomiast stare rabaty w ogóle jeszcze nie były podlewane i jakoś sobie radzą. Tak jak mówię, no my te linie wyłożyliśmy głównie przez to, żeby tą wodę oszczędzić, żeby w przypadku takich faktycznie długotrwałych okresach suszy, żebym ja mogła utrzymać te rośliny przy życiu. Także chciałam to wyjaśnić. Coś czuję, że dzisiejszy vlog będzie miał w tle piękne odgłosy koszenia trawy, no ale niestety nic na to nie poradzę. Jest środek dnia, wszyscy wyszli pracować na ogrodzie, także mam nadzieję, że te odgłosy nie będą za bardzo przeszkadzały. Ja chciałam Wam jeszcze tak na szybko w ogóle opowiedzieć o tym w ogóle, po co założyłam kanał na YouTubie. Ja już Wam mówiłam w takich początkowych filmach, kto jest ze mną od początku, to na pewno wie. Ja ten kanał założyłam głównie z tego powodu, żeby się móc wygadać. Ja mam ogromną potrzebę gadulstwa, opowiadania o moim ogrodzie, a niestety moi znajomi w moim wieku ogrodem i ogrodami kompletnie się nie interesują. To bardziej ja im doradzam, co posadzić, jak pielęgnować rośliny, więc nie miałam komu przekazywać jakichś moich nowinek, moich obserwacji. Z drugiej strony bardzo się stresowałam, bardzo się bałam założyć kanał na YouTubie, no bo nie ukrywając, no, trzeba się po prostu wystawić na opinię publiczną, mogą się zdarzyć właśnie jakieś hejty, więc trzeba do tego przywyknąć, trzeba się tego nauczyć. Nie ukrywam, jest to bardzo trudne. Na szczęście ja miałam tylko jeden taki nieprzyjemny komentarz, akurat dotyczący mojego gadulstwa, więc no niestety nie zrozumieliśmy się z tym panem. Natomiast do tej pory jestem bardzo szczęśliwa z tego, jakich mam subskrybentów, jakich mam oglądających. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo piszę z Wami również w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Z niektórymi mam już taką fajną relację, fajną więź, więc naprawdę jest to przyjemna pasja, przyjemne hobby. Oczywiście oprócz tego stresu i oprócz tego strachu miałam zawsze jakieś takie wymówki. Jak już pewnie zauważyliście, ja kręcę na razie moje wszystkie materiały telefonem i to również mnie powstrzymywało przed założeniem kanału, bo skupiłam się po prostu na tym, że muszę się najpierw przygotować i sprzętowo i tak w ogóle właśnie mentalnie do tego, żeby nagrywać. W końcu stwierdziłam, że mija rok za rokiem, a ja nadal nic nie rozpoczęłam, więc jeżeli chcę coś podziałać, to trzeba kuć żelazo póki gorące.
Pierwsze filmiki również nagrywałam bez mikrofonu, później już właśnie zainwestowałam w mikrofon, żebyśmy razem mogli właśnie spacerować po ogrodzie, żeby ten dźwięk był lepiej zbierany. Nie umiałam w ogóle korzystać z żadnych edytorów do montowania w ogóle, do edycji, do montowania filmów. Musiałam się tego wszystkiego sama nauczyć, nie umiałam zrobić miniaturki na YouTubie, więc to naprawdę była dla mnie na początku bardzo ciężka praca. Mam nadzieję, że te filmy z odcinka na odcinek są coraz lepsze i ja staram się bardzo, żeby takie były. Natomiast zauważyłam takie porównywanie youtuberów i to mi się trochę nie podoba, dlatego że każdy z nas ma inne ogrody, każdy z nas ma inną stylistykę, każdemu z nas podobają się zupełnie inne rośliny. Ja mam w swoim ogrodzie tuje, ja mam w swoim ogrodzie świerki. Może się komuś to podobać, może się komuś to nie podobać. I tak ja przecież tych roślin nie sadzę w czyimś ogrodzie, w cudzym, tylko w swoim i to mi mają sprawiać przyjemność. Ja Wam kiedyś mówiłam, że dla mnie nie ma brzydkich ogrodów, są tylko po prostu takie, które nie trafiają w czyjeś gusty i tak samo uważam, dotyczy się to roślin. Uważam też, że zmianę zaczyna się od siebie i na sobie się kończy, a przecież YouTube jest i internet jest tak olbrzymi, że pomieści nas wszystkich i na pewno znajdziemy na YouTubie coś, jakieś filmy czy twórców, którzy najbardziej nam odpowiadają. Mój kanał nie jest kanałem obowiązkowym. Jeżeli komuś po prostu nie pasuje, no to na pewno znajdzie jakichś innych twórców, którzy może bardziej mu odpowiadają. Ja bardzo bym chciała na YouTubie odnaleźć taki sposób na rozwijanie właśnie swojej pasji i czuć takie spełnienie z tego, że coś tworzę, to mi sprawia dużą przyjemność. No i oczywiście to, że mam z Wami ten kontakt i że mogę dalej opowiadać o swoim ogrodzie. To jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy piszecie mi, że lubicie moje filmy, że lubicie mnie oglądać i że moje jakieś nasadzenia Was inspirują. To jest niezwykle motywujące i nawet nie wiecie, jak się z tego powodu cieszę. Że mam nadzieję, że się za bardzo nie wzruszę, bo już mi się gdzieś tam łezka w oku kręci, a nie chciałabym tutaj zabrzmieć jakoś, wiecie, bardzo tak, no nie chciałabym tutaj ani siebie, ani Was rozczulać. Troszeczkę się robi właśnie gorąco, już Wam to mówiłam, więc ja chyba założę kapelusz, bo nie chcę sobie przegrzać głowy, bo jeszcze ta głowa musi tworzyć nowe rabaty. Może przejdziemy sobie do szklarni i pokażę Wam w ogóle, jak sobie radzę z turguciami, a przynajmniej jak staram się radzić z turguciami. Sąsiedzi dalej koszą, my idziemy tutaj do szklarni. W ogóle pokażę Wam, jak wygląda trawnik. No jest cały wyschnięty. My trawnika ogólnie ani nie podlewamy, ani nie nawozimy, ani nie wertykulujemy. Trawnik tak naprawdę dla nas jest taką sprawą drugorzędną w ogrodzie. Zobaczcie, my tutaj wysiewaliśmy koniczynę, a tutaj nawet koniczyna nie chce rosnąć. Z roku na rok po prostu tej trawy jest coraz mniej właśnie na rzecz rabat, więc po prostu nie przejmujemy się trawnikiem. Mam tylko nadzieję, że kiedyś uda nam się zrobić tutaj ścieżki, tu gdzie na razie jest ta trawa, żeby po prostu mieć mniej pracy z tym przycinaniem krawędzi, bo zobaczcie, my jeszcze w tym roku się z tym przycinaniem krawędzi nie wyrobiliśmy. Skupiłam się wcześniej właśnie na ściółkowaniu, na wykładaniu linii i to krawędziowanie zeszło całkowicie na drugi plan. Potem było po prostu za sucho, nie mogłam wbić tego nożyka do tego właśnie przycinania.
Stwierdziłam, że poczekam na opady deszczu, no i na szczęście się doczekałam, ale było bardzo ciężko, o czym Wam zaraz opowiem. No i może jakoś podziałam sobie tak powolutku z tymi rabatami, no bo na pewno jednego dnia wszystkiego nie zrobię. O, biedny wieczornik mi się wyłamał, ale to nic, będą nowe bukiety. Natomiast tutaj zobaczcie, jak nadal jest pięknie, nadal jest fioletowo. Muszę potem tak wpaść i troszeczkę poprzycinać tych wieczorników również, dlatego że one zagłuszyły mi róże. No ale mieliśmy iść do szklarni, więc idziemy do szklarni. Ja tutaj już Wam jeszcze pokażę od razu na szybko. Mój mąż już zdemontował tutaj tą skrzynię, bo tu były same korzenie świerka, więc to był mój taki no niewypał. Przyznaję się, że nie pomyślałam o tym kompletnie, że świerk jednak tymi korzeniami będzie bardzo ciągnął do wilgoci i ta skrzynia na te dalie tutaj była po prostu niewypałem. Także ja już mam tutaj mój kapelutek i wchodzę i pokazuję Wam, co słychać w szklarni. Udało mi się wreszcie wysadzić moje pomidory, bo one już naprawdę błagały i bardzo prosiły o wysadzenie, już się męczyły w tych doniczkach. No teraz widzę, że moje cukinie się męczą, że potrzebują wody. No mam nadzieję, że tutaj się trochę zaraz zacieni i będę mogła je podlać. Natomiast pomidory wysiewałam z Wami właśnie w połowie marca i ja zawsze właśnie potem je w połowie maja wysadzam. Także taki mam system. Natomiast one już miały niedobory i takie chyba 2 razy podlewałam taką odżywką do pomidorów i biohumusem. Jeszcze właśnie jak były na tej etapie rozsady, no chyba można tak powiedzieć, na etapie rozsady, bo były właśnie w takich osobnych donicach, już w tych 9. Natomiast tutaj w tym roku postanowiłam je właśnie posadzić w takich doniczkach z lekko wyciętym dnem i właśnie zadołowane w szklarni ze względu na te szalejące turkucie. Ja głównie moje warzywa i w ogóle glebę nawożę nawozami takimi organicznymi, jednak staram się nie przesadzać. Ja raczej nie będę jedną z tych osób, która tutaj na YouTubie pokazuje i mówi coś na temat uprawy w ogóle warzyw i nawożenia, bo ja się po prostu na tym nie znam i nie chciałabym brać odpowiedzialności za to, co kto wprowadza do swojej gleby. Wracając do tych moich pomidorów, no tak jak Wam mówiłam, zdecydowałam się po raz pierwszy na posadzenie ich w takich właśnie donicach. Wybrałam jak najwyższe się tylko dało, po to, żeby po prostu te turkucie tutaj, przyszła moja ogrodniczka, po to, żeby tutaj te turkucie nie dostały się do ich korzeni, dlatego że ja zawsze w dołki pod pomidory daję odrobinę, dosłownie po 3 granulki takiego obornika granulowanego, którego tutaj właśnie też wsypałam do tych moich pułapek na turkucie, ale jeszcze niestety żaden się nie złapał, a widzę, że tutaj już gdzieś rył. Ogólnie zamysł tych pułapek jest taki, że jeżeli turkuć napotka właśnie taką deskę, a wabi go zapach obornika, to będzie szedł wzdłuż deski i wpadnie do takiego pojemnika z gładkimi ścianami i już nie będzie mógł wyjść. Ale do tej pory się to nie udało. Ja tylko właśnie mam nadzieję, że te donice w miarę zatrzymają właśnie ten atak tych turkuci, że one może jeżeli już się dostaną, to te pomidory zdążą się mocno ukorzenić i to podgryzanie przez te turkucie nie będzie dla nich takie po prostu szkodliwe, jakby to miało po prostu, jakby to było w przypadku takich malutkich, młodziutkich siewek. Także zobaczymy w ogóle, czy ten pomysł się sprawdzi, czy to w ogóle zadziała na turkucie. Natomiast zauważyłam jeden olbrzymi plus właśnie uprawy w takich donicach zadołowanych. Chodzi mi tutaj o podlewanie. Woda faktycznie spływa tylko tam, gdzie ja po prostu wleję, czyli do pomidorów i nie rozbryzguje się nigdzie na boki. Ja oczywiście będę podlewała i nawadniała tutaj całą szklarnię, no bo bez wody nie ma życia, a przecież zależy mi tutaj na tych mikroorganizmach. Ja zawsze miałam po prostu wyłożone tutaj takie zwykłe linie kroplujące i odkręcałam sobie właśnie wodę w mauzerze, tą moją wodę deszczową i grawitacyjnie sobie pięknie tutaj wszystko spływało. Natomiast teraz z tego, co czytałam, to chyba trzeba dokupić takie specjalne emitery, chyba się to nazywa, takie, żeby po prostu prosto do donic każdy właśnie emiter w postaci takiej pałeczki, powiedzmy, upuszczał wodę właśnie do tych pomidorów. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Będę Wam oczywiście to wszystko relacjonowała. Tu z tyłu, obok właśnie tych cukinii posadziłam sobie ogórki, żeby je prowadzić tak na tyczkach do góry. No i zawsze wiosną sadzę sobie właśnie sałaty wzdłuż ścieżki. Już tak naprawdę te majowe mogłabym sobie ścinać. Już mi zostało ich 6, a tutaj była właśnie cała szklarnia wysadzona po obu stronach. Natomiast później wysadzam na ich miejsce bazylię.
I ja co roku wysiewam tą samą bazylię. To jest bazylia sałatowa. Ona naprawdę pięknie mi wzeszła. Ja ją chyba na majówce wysiewam też właśnie na vlogu tutaj z Wami. Piękne kępy się utworzyły. Ja później takie kępy sobie dzielę na przykład na 2 części, na 3 i sadzę właśnie wzdłuż tutaj szklarni. Ta bazylia sałatowa świetnie się sprawdza i do suszenia, i tak na świeżą. Tak jak mówiłam, ma olbrzymie liście, więc tak naprawdę weźmiemy sobie jeden taki liść i on już może stanowić wspaniałą bazę pod jakieś sosy czy przeciery. Także tak na chwilę obecną wygląda szklarnia. Muszę ją jeszcze zacienić. Tutaj mam po prostu taką linkę stalową i po prostu spinaczami takimi zwykłymi do prania przyczepiam sobie włókninę. Tutaj ją tak jakby załamuję sznurkiem i tworzy mi się taka kotara. Natomiast muszę jeszcze pokombinować, czym wyściółkować glebę, bo chciałabym, no wiadomo, zatrzymać wilgoć, ale musi być to taka ściółka, żeby mi nie przysłaniała korytarzy za bardzo turkuci, żebym ja mogła szybko to odgarnąć i żebym mogła szybko znaleźć nowe ślady bytowania tych turkuci. Także ja chyba sobie jeszcze zaraz wyjdę podziałać tak delikatnie, bo jest naprawdę gorąco. Natomiast już tutaj te brunery trzeba poprzycinać. Muszę troszeczkę właśnie przerzedzić te wieczorniki, przyciąć przekwitnięte kwiatostany lilaków. Także ja może sobie troszeczkę podziałam. I potem się zobaczymy na podsumowaniu. Powiem Wam, co ostatnio zaprzątało mi w ogóle głowę. No dobrze, słuchajcie, popracowałam sobie i odpoczęłam. Otworzyłam się Wam, bo chciałabym, żeby właśnie w takich vlogach, które będą miały troszeczkę luźniejszą formę, troszeczkę Wam przemycać właśnie takich może moich przemyśleń, ale jednak nie prywaty, bo chciałabym to jakoś tak wypośrodkować wszystko. Mam nadzieję, że mi się uda. Ja prawdopodobnie przed tym vlogiem wrzuciłam Wam spacer po ogrodzie. Planuję Wam również nagrać takie zbiory ziół tutaj z okolicy. Będziemy zbierać razem kwiaty czarnego bzu na taki syrop. Opowiadam Wam w ogóle, jakie zioła zbieram. Takie właśnie naturalnie rosnące tutaj w pobliżu nas i w naszym ogrodzie. I może pokażę Wam jeszcze co nieco a propos moich donic na tarasie, dlatego że w tym roku w większości mam posadzone róże. Powiem Wam, co w ogóle, jakie posadziłam, z czym je posadziłam, żeby ładnie rosły, żeby przetrwały suszę i może Wam co nieco poopowiadam o takich moich jeszcze jednorocznych właśnie donic. Porobię może jakieś ładne kompozycje. Natomiast chciałam Wam już tak na sam koniec powiedzieć, że moje ostatnie dni wyglądały praktycznie podobnie. Miałam bardzo dużo pracy. Chciałam Wam nagrać jakiś fajny materiał, ale nie chciałam, żeby widać było po mnie tego zmęczenia, żeby nie przekazywać jakiejś takiej niepotrzebnie negatywnych emocji, tylko taką energię do działania, żeby inspirować w ogrodzie. Natomiast kładłam się codziennie z tymi samymi słowami po prostu i w głowie, i na ustach. Codziennie prosiłam o deszcz. Codziennie prosiłam o deszcz, o taki spokojny deszcz, o taką życiodajną wodę, która byłaby takim ukojeniem dla spragnionej gleby, dla spragnionych roślin i zwierząt, żeby to nie był grad, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, żeby rolnicy mogli odetchnąć, żeby ten świat zwierząt i roślin mógł odetchnąć. I wiecie co? Padł przepiękny deszcz, taki mocny, ale nie był niebezpieczny, nie było gradu. Ptaki wtedy śpiewały tak przepięknie, tak fantastycznie. Zdawało mi się, że one wszystko rozumieją, tak jakby wiedziały, że wszyscy czekaliśmy na te krople spadające z nieba. To naprawdę było niesamowite. Przyleciał do nas słowik szary. Nie było go u nas od zeszłego roku, także podwójnie się cieszyłam.
Naprawdę to były chwile, na które chyba każdy ogrodnik czekał z utęsknieniem.